Dzień dobry, Wojciech Polan, Katedra MSG, również dzisiaj dyrektor komercyjny w firmie PAMAPOL. Dzień dobry panie doktorze. Dziękujemy za dołączenie do nas dzisiaj. Czy może pan zacząć od odpowiedzenia nam trochę o swoim doświadczeniu i wiedzy? Jak zainteresował się pan integracją sztucznej inteligencji w swojej pracy? To jest długa historia oczywiście, historia pewnie życia, bo związana jest z fascynacją science fiction. Kiedy ja zacząłem swoją przygodę z edukacją, właściwie to już był czas, kiedy od razu wszedłem w sztuczną inteligencję. Do jakich konkretnych zadań związanych z nauczaniem używa pan sztucznej inteligencji? Co zmotywowało pana do wyboru takich konkretnych narzędzi lub podejść? Na co dzień właściwie to jest ChatGPT. I ChatGPT używam do kilku różnych rzeczy. W edukacji to jest przygotowywanie zajęć, bardzo pomocne narzędzie. Na pewno prace naukowe, czyli moja praca naukowa, ponieważ jestem nauczycielem pracownikiem naukowo-dydaktycznym, więc również piszę artykuły naukowe i nie ukrywam, że ChatGPT bardzo mocno pomaga w syntezie dokonywanych analiz. W tym jest akurat bardzo dobry i świetnie uzupełnia moje niedobory intelektualne. Jeśli chodzi o współpracę ze studentami, to bardzo mocno ChatGPT jako takie narzędzie codziennego użytku w pracy naukowej pomaga mi na przykład w ocenianiu prac dyplomowych, bo odpowiednio przygotowane prompty i schematy tak naprawdę przygotowane przeze mnie w pewien sposób skracają, upraszczają, wspomagają również oceny prac dyplomowych. Też nie ukrywam, że przydaje się ChatGPT do case study, bo case study bardzo często przydają się jako dobre narzędzia do wykładów, do uzupełniania wykładów. Wymyśliłem, może też dzięki takich różnych inspiracjom, taką współpracę ze studentami. Tutaj w katedrze uruchomiliśmy leksykon MSG, czyli takie narzędzie, taką publikację popularno-naukową, którą studenci współtworzą razem z nami, z pracownikami katedry MSG. No i nie ukrywam, że ChatGPT świetnie przydaje się do syntetyzowania tych pomysłów, które przychodzą od studentów, ubierania ich w pewien szablon publikacyjny. Pierwsza publikacja będzie końcem tego roku akademickiego. Mam nadzieję, że będzie atrakcyjna, bo wspomagana sztuczną inteligencją. Co skłoniło pana do rozpoczęcia integracji sztucznej inteligencji w swojej praktyce dydaktycznej? Czy był jakiś konkretny problem lub okazja, którą chciał pan rozwiązać? Tak, było konkretne zadanie, które miałem do wykonania. Jak rozpoczynałem swoją przygodę akademicką 2 lata temu na uniwersytecie, dostałem w spadku bardzo ciekawy przedmiot International Trade Simulation, który prowadzę ze studentami. Prowadzimy pewną grę symulacyjną opartą na takiej międzynarodowej współpracy pomiędzy krajami. I to jest takie ciekawe zadanie negocjacyjne. Gramy w tą grę i studenci muszą poprzez ograniczone zasoby wymieniać się i handlować nimi. Natomiast kolega, który przygotował ten przedmiot i nie dał mi jasnych instrukcji, jak ta gra symulacyjna powinna przebiec. ChatGPT w tej sytuacji pomógł mi znaleźć optymalne rozwiązanie. Potem podsumowując wyniki, które studentom się udało uzyskać, te realne w tej grze symulacyjnej, porównać je z pewnym wzorcem. Okazało się, że ChatGPT świetnie nadaje się do optymalizacji procesów negocjacyjnych i to też był wstęp właśnie to przygotowanie do zajęć, do International Trade Simulation było świetnym wstępem do mojej dalszej pracy, bo swoją pracę habilitacyjną, którą rozpocząłem w zeszłym roku i planuję zamknąć w przeciągu najbliższych 10 lat, oparłem na projekcie opartym na sztucznej inteligencji. Jakie były główne wyzwania, z którymi spotkał się pan podczas integrowania sztucznej inteligencji z nauczaniem? Jak sobie pan z nimi poradził? Czy może pan podzielić się konkretnymi strategiami lub rozwiązaniami, które były szczególnie skuteczne? Proszę szczegółowo omówić taką strategię. Sam sobie zacząłem zadawać takie pytania, czy wykorzystywanie ChatGPT, konkretnie właśnie tego rozwiązania w mojej pracy dydaktycznej jest etyczne. To znaczy, czy to jest dalej czy to są moje kompetencje, których rozszerzeniem tak naprawdę jest to narzędzie, czy to jest etyczne wykorzystywać w pracy dydaktycznej, w pracy badawczej.
Odpowiedź na to jest bardzo prosta. Tak, jest, jeżeli zachowuje się odpowiednie standardy etyczne. Główne wyzwanie to było, czy to, co generuje ChatGPT, to jest prawda. Ponieważ okazało się na kilku testach, które wykonałem podczas pierwszych rozmów, jeszcze z tą poprzednią wersją ChatGPT 3, okazało się, że konfabuluje. Więc bardzo ważna była weryfikacja i taki pewien naukowy krytycyzm w stosunku do tego, co to narzędzie daje na wyjściu. Więc i to jest właśnie ta praktyka, z którą chciałbym się podzielić. Warto być krytycznym i warto weryfikować to, co finalnie generuje nam sztuczna inteligencja, ponieważ zdarza się konfabulować. Ta najnowsza wersja ChatGPT jest zdecydowanie bardziej inteligentna, mądra, jeśli chodzi nawet o wiedzę, o zasób dostępu do danych źródłowych. Natomiast jako naukowcy nawet sami sobie nie musimy ufać, albo powinniśmy sobie nie ufać. Tym bardziej wykorzystując takie narzędzie jak sztuczna inteligencja, warto być krytycznym. I tą strategię zdecydowanie polecam. Jakie korzyści zaobserwował Pan od czasu integracji sztucznej inteligencji ze swoimi kursami? Jak wpłynęło to na jakość nauczania, naukę studentów i ich zaangażowanie? Dziękuję za to pytanie. Odpowiedź jest bardzo prosta. Współpraca z czatem GPT i jakby komunikowanie tego studentom, że ja korzystam jako dydaktyk, dało takie poczucie pewnej swobody, ponieważ studenci urodzeni i otoczeni w świecie informacji, dla nich narzędzie takie jak ChatGPT jest czymś absolutnie naturalnym, więc czują się dzięki temu dużo bardziej swobodnie, bo wiedzą, że prowadzący zajęcia jest w tym samym świecie i posługuje się tymi samymi narzędziami. Zdecydowanie pomaga, dlatego że studenci buduje się pewnego rodzaju zaufanie, ale też ciekawość i na pewno zaangażowanie, ponieważ to jest coś, czego dydaktycy potrzebują najbardziej od strony słuchaczy, od strony audytorium czy od strony studentów i ciekawość i zaangażowanie większe. To dodaje nam, ludziom, którzy próbują przekazać tą wiedzę, umiejętności, pewne postawy, uczymy tego studentów. To daje nam świetną energię ze strony słuchaczy, więc zdecydowanie polecam stosowanie narzędzi sztucznej inteligencji, mówienie o tym otwarcie studentom, ponieważ buduje to swego rodzaju dodatkową energię, którą możemy się razem wspierać podczas prowadzenia zajęć. Jak studenci i Pana koledzy z wydziału przyjęli integrację sztucznej inteligencji z Pana nauczaniem? Czy były jakieś zauważalne reakcje lub opinie? Świetne pytanie i też odpowiadam w katedrze MSG tutaj na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Pracujemy w naprawdę wspaniałym zespole. To jest zespół ludzi, którzy naprawdę otwarci na świat, więc to jest naturalne. Wszyscy korzystamy z narzędzi sztucznej inteligencji, wspomagamy się z różnymi narzędziami, które wykorzystujemy w pracy. Jednym z takich narzędzi jest na przykład zerogpt.com. To jest narzędzie, które pomaga w weryfikacji, czy praca napisana przez studenta nosi znamiona pracy napisanej, tekstu napisanego przez sztuczną inteligencję. Tych narzędzi jest wiele więcej. Jest na przykład Kill GPT, jest Typeset detektor, także jest tych narzędzi sporo. Nie wiedziałbym o nich, gdyby nie informacja zwrotna od kolegów, koleżanek z mojego zespołu. Także myślę, że to środowisko staje się coraz bardziej naturalne. W naszym środowisku, w mojej katedrze jest zdecydowanie bardzo naturalne. Jakie wyzwania etyczne przewiduje Pan w związku ze wzrastającym wykorzystaniem sztucznej inteligencji w edukacji? Jak można zrównoważyć korzyści sztucznej inteligencji z potencjalnym ryzykiem, na przykład ze zjawiskami takimi jak plagiat, stronniczość czy dezinformacja? Czy istnieją konkretne zasady etyczne, które powinny kierować wdrażaniem sztucznej inteligencji w nauczaniu i uczeniu się? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, ponieważ to są nowe narzędzia, nowy świat, który nas zaczyna otaczać. Natomiast zdecydowanie polecam już wspomniany przeze mnie racjonalizm, zdrowy rozsądek, a w szczególności szacowanie ryzyka. Mówię szacowanie ryzyka w takim kontekście, że dopuszczając na przykład pracę magisterską do obrony, jeżeli nie zweryfikujemy tego, że ta praca być może mogła być napisana przez jakiegoś chatbota, narażamy na ryzyko nie tylko naszego studenta czy studentkę, ale też siebie samego, dlatego że
pracownicy naukowi są zobowiązani do tego, żeby weryfikować krytycznie tworzone prace. Te prace powinny być przygotowywane przez studenta, powinny być samodzielną pracą. Oczywiście kwestia, na ile procent ta praca jest samodzielna, a na ile nie jest samodzielna, przy wsparciu ChatGPT czy innego rodzaju narzędzi AI. Natomiast, tak mówię, tutaj potrzebne jest odpowiednie szacowanie ryzyka, czy wykorzystywanie tego typu narzędzi, o których wspomniałem wcześniej, typu zerogpt.com. I to zdecydowanie polecam. To znaczy podchodzić zdroworozsądkowo, racjonalnie, odpowiedzialnie, no i szacować ryzyko. Patrząc w przyszłość, jakie przyszłe wydarzenia lub trendy przewiduje Pan w zakresie integracji sztucznej inteligencji w nauczaniu nauk społecznych? W jaki sposób planuje Pan dalej rozwijać wykorzystanie sztucznej inteligencji w nauczaniu? Jest kilka tematów na przyszłość. Dziękuję za to pytanie, ponieważ ono jest bardzo inspirujące i też pomogło mi samemu sobie zadać to pytanie i odpowiedzieć. Posłużę się tutaj trochę moimi notatkami, ponieważ tych punktów jest kilka. Po pierwsze to jest personalizacja ścieżki nauczania. Wydaje się, że sztuczna inteligencja może nawet doprowadzić do tego, że z pewnej rewolucji w nauczaniu, że każdy student będzie miał indywidualną ścieżkę nauczania. AI stanowić będzie alternatywne źródło informacji. Na pewno narzędzia sztucznej inteligencji będzie wykorzystywać do analizy trendów, do analizy scenariuszy, do zadań optymalizacyjnych i to w coraz większym stopniu z uwagi na rosnącą inteligencję sztucznej inteligencji. W takiej sytuacji będziemy mieć źródło współpracy, które wykracza poza nasze postrzeganie. Na pewno do symulacji, do różnego rodzaju gier interakcyjnych zdecydowanie sztuczna inteligencja będzie się do tego nadawać. Na pewno będzie się przydawało do analizy fake newsów, czyli do wykrywania dezinformacji, jako narzędzie prognostyczne do na przykład badania wpływu na dalszy rozwój demokracji na świecie, do analizy prywatności naszego codziennego życia, do analizy rynków pracy, czy różnego rodzaju analizy działań w środowisku międzynarodowym, na przykład do analiz geopolitycznych. Zdecydowanie sztuczna inteligencja będzie się nadawała jako właśnie taki personalny asystent każdego dydaktyka. Jakich rad udzieliłby Pan innym nauczycielom, którzy rozważają integrację sztucznej inteligencji w swojej praktyce nauczania? Czy są jakieś kluczowe lekcje lub najlepsze praktyki, które mógłby Pan polecić? I w biznesie, i w pracy dydaktycznej posługuje się bardzo fajną, sprawdzoną regułą, która jest jednocześnie sloganem reklamowym firmy Nike, czyli Just Do It. Wszystkim polecam po prostu korzystanie z narzędzi, doświadczanie, uczenie się na swoich własnych doświadczeniach, oczywiście dzielenie się wiedzą, więc zdecydowanie po prostu polecam robienie tego, korzystanie, integrowanie sztucznej inteligencji do swoich działań dydaktycznych na swój własny sposób. Nie trzeba ulegać jakiejkolwiek presji środowiska, nie musi to być na szeroką skalę, krok po kroku, tak jak to czujemy, jak to czujecie. Jeśli chodzi o drugą poradę, to zdecydowanie krytyczne myślenie, czyli ograniczone zaufanie, weryfikacja, no i ja cały czas jednak czuję, że nic nie zastąpi człowieka, bo duch w maszynie jest małe prawdopodobieństwo, że powstanie, a w nas, w ludziach cały czas jest. Czy jest coś jeszcze, czym chciałby Pan się podzielić na temat swoich doświadczeń ze sztuczną inteligencją w edukacji? Czy ma Pan jakieś ostatnie przemyślenia lub spostrzeżenia? Też dziękuję za to pytanie. Odpowiedź jest dosyć szybka. Dla mnie AI to jest po prostu narzędzie. Tak jak młotek czy samochód może być wykorzystany do dobrych celów, do wbicia gwoździa, do poruszania się z miejsca na miejsce. Może być wykorzystany do złych celów. Nie będę tutaj mówił, jak młotek można wykorzystać do złego celu. Natomiast sztuczną inteligencję na pewno też będzie można, mając złe intencje, wykorzystać do złych celów. Polecam po prostu stosowanie tego narzędzia jako narzędzia i jako narzędzia w dobrych intencjach. W naszym przypadku, w przypadku dydaktyków, do po prostu bardziej skutecznego, lepszego nauczania studentów. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.